Od gór Sierra Nevada po Ocean Spokojny. Od gorących wydm Doliny Śmierci po ośnieżony park Yosemite. W finałowej części zabieramy Was do przepełnionej kontrastami Kalifornii. Ruszamy do Doliny Śmierci drogą prostą aż po horyzont. Temperatura nieubłaganie rosła. W końcu to najgorętsze miejsce na Ziemi. Dużą część doliny pokrywa sól, której kryształki tworzą różne kształty. Z wyschniętego jeziora pozostała już tylko skorupa soli. Trafiliśmy do jeziorka Botwater, które się tak nazywa, bo ponoć jeden z pierwszych geodetów pracujących na tym terenie nie mógł zmusić swojego muła, żeby się z niego napił, więc zapisał na mapie zła woda. Tak naprawdę nie jest zła, tylko mocno przesolona. Jest to największa depresja w Stanach. Tabliczka informuje, gdzie znajduje się poziom morza. 86 metrów nad naszymi głowami. W tym miejscu można pójść w głąb doliny. Upał był ekstremalny, 37 stopni i czyste niebo. Poszliśmy tak daleko, że do drugiego końca było już według nas całkiem blisko, ale okazało się, że byliśmy gdzieś tutaj. Jak widać, wybraliśmy się też na wzgórza otaczające dolinę. Tam w końcu trochę ulgi przyniósł wiatr. Widok był malowniczy. Kiedy dotarliśmy na wydmy, były różne pomysły na spędzenie tam czasu. Jak widać, znów troszkę wiało. Zabawa w dużej piaskownicy zakończyła nasz pobyt w Dolinie Śmierci. Trochę się działo, a to dopiero jeden dzień. Rano ruszyliśmy dość pofalowaną drogą na południowy zachód. Po przejechaniu 300 mil znaleźliśmy się w miasteczku jak żywcem wyjętym z serialu Cudowne lata. Domek, który tutaj wynajęliśmy, był fenomenalny. Aż chciałoby się tu zamieszkać na stałe. Zobacz. Masz to w Polsce? A? Masz to w Polsce?
A i oto mały spacer przed kolacją. Nie mogliśmy wyjść z podziwu, bo wyglądało to tak jak Ameryka z naszych wyobrażeń. W drodze do Parku Narodowego Sekwoi krajobrazy są troszkę inne niż w Dolinie Śmierci, prawda? A to tylko 120 mil linii prostej. Można było, ale nie. Co do samych drzew gigantów, to zobaczenie ich to niezapomniane przeżycie. Kiedy widać je z daleka, to mózg nas próbuje oszukać, że to zwykłe drzewa, ale z bliska widać ich prawdziwą skalę. Atmosfera zrobiła się wręcz bajkowa, kiedy przyszła mgła. Wracaliśmy w trochę trudniejszych warunkach niż przyjechaliśmy. Amerykanie nie mają świateł przeciwmgielnych, więc jadą na awaryjnych, które są czerwone, bo ich kierunkowskazy są czerwone. Nazajutrz trafiliśmy do pochmurnego parku Yosemite. Tutaj też rosły sekwoje, więc wyruszyliśmy na szlak pośród tych olbrzymów. Na koniec zostaliśmy wynagrodzeni takim widokiem. Kolejnego dnia deszcz ze śniegiem pokrzyżował nasze plany, więc alternatywnie udaliśmy się na szybki spacer do wodospadów o niewymawialnej nazwie. Jeszcze ostrzeżenia o pumie chciały nas zniechęcić tego dnia do jakiejkolwiek aktywności. Na szczęście się nie sprawdziły. Stąd było już bardzo blisko do San Francisco, to znaczy 4,5 godziny jazdy w jedną stronę, więc nie mogliśmy go odpuścić. Miasto nas bardzo pozytywnie zaskoczyło. Strome, łamane ulice, piękna architektura, widoki na zatokę. Było wspaniale.
Jedna rzecz nas mocno zaskoczyła. Ty, to jest autonomiczny samochód. Ale jaja. Tak. Oczywiście nie mogło zabraknąć mostu Golden Gate oraz wyspy więziennej Alcatraz. Po drugiej stronie zatoki przez moment pogoda się zupełnie załamała. Zaczął się istny Armagedon. Kiedy się już uspokoiło, wyłoniła się tęcza nad Alcatraz. Planowaliśmy nazajutrz przejść jeden ze szlaków parku Yosemite, ale niektórzy byli sceptyczni co do tego. Zsracie się, a nie pójdziecie jutro na szlak. Dopiero co byliśmy w San Francisco. Piękne słońce. No, nie było. Ja to zapamiętałem trochę inaczej. No było wtedy. Rano świeży śnieg malowniczo pokrywał krajobraz. Nasze latanie dronem zostało brutalnie przerwane. Zainteresowało się nim mnóstwo ptaków. Kiedy na drodze pojawił się śnieg i lód, a większość ludzi zakładała właśnie łańcuchy, postanowiliśmy pójść za ich przykładem. Jak się miało okazać, niepotrzebnie. Za chwilę śnieg się skończył i drogę kontynuowaliśmy po suchym asfalcie. A używanych łańcuchów nie mogliśmy już zwrócić, więc byliśmy stratni o $100. Straty finansowe wynagrodziły jednak widoki Yosemite Valley. Tak oto nasza przygoda w Ameryce dobiegła końca. Czekała nas już tylko podróż na lotnisko i lot powrotny. To było niesamowite 16 dni w podróży. Bardzo nas to wymęczyło, ale zdecydowanie było warto.